Wyobraź sobie, zdobywasz szczyty, pokonałeś smoka, masz biuro na rogu, imponujący profil na LinkedIn i tyle motywacyjnych cytatów na ścianach, że możesz nimi wytapetować mały klasztor dla zestresowanych menadżerów. Odhaczyłaś każdą pozycję z tej świętej społecznej checklisty sukcesu. A jednak oto jesteś. O 3:00 w nocy gapisz się w sufit, zastanawiając się, dlaczego moja dusza czuje się jak balon po kinderbalu. Sflaczały, smutny i sklejony czymś podejrzanym. Czyli w skrócie, ludzie mają wszystko, a i tak są nieszczęśliwi. Dokładnie jak ja z moją miską wody, która magicznie znika. Ktoś tu kombinuje. I to jeszcze jak? Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Sunset Talks, w zabawnie tragicznej opowieści o skończonym śnie. Tej połyskującej fatamorganie, którą wszyscy gonimy jak naćpane chomiki w kołowrotku zrobionym z czystego urojenia. Pozwól, że przedstawię Ci moją dawną wersję. Kobietę, która potrzebowała walidacji jak ryba wody i która robiła emocjonalne akrobacje, by zdobyć choć odrobinę uznania. Żyłam według planu, który ktoś inny dla mnie ułożył. Pięknego, ale duszącego obrazu stworzonego z oczekiwań wszystkich, tylko nie moich. Robiłam to, czego ode mnie oczekiwano. Grałam według scenariusza. Stawałam się tym, kim inni chcieli, żebym była. Nawet nie zatrzymując się na chwilę, by zapytać, kim tak naprawdę jestem pod wszystkimi tymi pożyczonymi tożsamościami i cudzymi marzeniami. Czyli chodziłaś w cudzych butach i dziwiłaś się, że cię obtarły. Uwielbiam metafory, wiesz? Wiem i masz rację. Zgromadziłam imponujące osiągnięcia. Ale tu jest zabawny paradoks. Zbierałam je wszystkie jak Pokemony tylko po to, żeby w końcu ktoś mi powiedział, że jestem wystarczająca. Rozumiem to. Starasz się i starasz, żeby ci ktoś w końcu jedzenia dosypał i czasem pogłaskał, mówiąc good boy, ale inni czasu dla ciebie nie mają. Ale Jinx, nawet jeśli ktoś ci mówi, i to wielokrotnie, to nigdy nie zapełniło tej dziwnej dziury gdzieś pomiędzy moją trzecią czakrą a desperacką potrzebą bycia dostrzeżonym. Przez lata moich spektakularnych porażek i pustych triumfów odkryłam, że całym moim życiem rządziło 5 jeźdźców apokalipsy osiągnięć. Uznanie, docenianie, akceptacja, aprobata i bezpieczeństwo. No jasne, na kogoś trzeba zwalić, ha? A jeszcze nie zapomnijmy o ich starszej siostrze, patologicznej potrzebie kontroli. Brzmi jak koszmar energetyczny. Ludzie serio tak żyją? Ubierają nasze pragnienia w eleganckie garnitury, przekonują nas, że dążymy do czegoś wielkiego, a w rzeczywistości trzymają nas w stanie wiecznego prawie tam, czyli dokładnie tam, gdzie chcą. Uznanie wymaga występów, docenienie żąda osiągnięć, akceptacja nakazuje, byśmy się dopasowali, aprobata każe nam zadowalać innych, a bezpieczeństwo terroryzuje nas czarnymi scenariuszami o 3:00 w nocy jak horror klasy B. A najlepsze jest to, że im więcej im dasz, tym więcej chcą. Dieta emocjonalna 24 na dobę. Zero sytości. Tak, spędziłam lata, żeby nakarmić tych wymagających tyranów. Tylko po to, by odkryć, że są nienasyceni. Nakarm jednego, 2 kolejne zaczynają kopać w drzwi z nowymi żądaniami i nierealnymi oczekiwaniami. Do naszych akt z działu co? Wyszukałam perełkę, która wam kompletnie namiesza w postrzeganiu rzeczywistości. Wiecie, że ludzkie ciało całkowicie wymienia się na poziomie komórkowym co około 7 do 10 lat? Czyli dosłownie stajemy się nowym człowiekiem. Nie jesteś nawet tą samą osobą, która zaczęła oglądać ten film. A osoba, która podjęła żałosną decyzję 5 lat temu, biologicznie rzecz biorąc, nie istnieje. Ludzie ciągle przejmują się przeszłością. Trzymają zdjęcia obcej osoby i nazywają ją sobą? Coś w tym sensie. Wszechświat daje ci świeże starty każdego dnia, a ty je ignorujesz, bo jesteś przywiązany do starej wersji siebie,
jak do starych, rozciągniętych gaci. Umysł? Rozwalony. Po wystarczającej liczbie katastrof i kryzysów egzystencjalnych, polecam gorąco, choć może nie wszystkie naraz, natknęłam się na irytująco prostą prawdę. Pod wszystkimi 5 tyranicznymi planami tak naprawdę szukamy walidacji. I dlatego często ludzie czują pustkę, nawet gdy mają wszystko. I tu robi się pyszne skomplikowanie. Niczym filozoficzna telenowela napisana przez wyjątkowo sadystycznego, kosmicznego scenarzystę. Szukamy walidacji na zewnątrz. A miłość, którą gonimy w skończonym śnie, to miłość ludzka. Transakcyjna, warunkowa i szczerze męcząca. To miłość z regulaminem, drobnym drukiem i ciągłym lękiem, że ją stracimy, że nie odegramy naszej roli właściwie. Ja na przykład już skończyłam szukać lepszego mężczyzny w moim partnerze. Ostatnim razem znalazłam tylko drogę na fotelu terapeuty. Rozwiązanie jest proste. Zaakceptuj lub odejdź, bo oczekiwania, że twój partner będzie twoim wymarzonym, mogą mieć drastyczne skutki. Czyli wolność to nie zdobywanie, tylko bycie. I wreszcie ktoś to mówi na głos. Brzmi jak prawdziwa wolność. Chodzenie bez smyczy i bez pytania o pozwolenie. Ludzka miłość opiera się na absurdalnym założeniu, że potrzebujemy, by inni kochali te części nas, których sami jeszcze nie umiemy pokochać. To outsourcing naszej samoakceptacji do ludzi, którzy jednocześnie próbują outsourcować swoją. To krąg emocjonalnej zależności tak niedorzeczny, że producenci reality shows uznaliby go za zbyt nierealistyczny. Nieskończony sen nie wkracza w nasze życie z orkiestrą dętą, kalendarzem pełnym zadań, ani inspirującym wpisem na Instagramie. Nie wyskakuje z tablicy marzeń, ani nie jest częścią 5-letniego planu. On po prostu się pojawia, jak kot, który stwierdził, że cię zaakceptował. Tak na marginesie. To kot wybiera ciebie, a nie ty jego. Takie są zasady. Czyli to taki wewnętrzny GPS? Nawet jak się pogubię, ono wie, gdzie mam iść? Tak, kiedy działasz z miłości, a nie według planu, życie przestaje być misją strategiczną. Brak agendy może być głęboko niepokojące dla tych z nas, którzy wokół niej zbudowali tożsamość. Nieskończony sen kieruje się wewnętrzną wiedzą. Nie tą potrzebującą, warunkową, lecz taką, która po prostu istnieje, nie wymagając uzasadnienia, planu pielęgnacyjnego ani kwartalnych przeglądów. O, czyli wreszcie można być sobą bez planu i kontroli? Brzmi jak raj dla kota. Ta pustka, o której wspomniał Zenuś, ta, która trwała niezależnie od porażek i sukcesów, okazało się, że to wcale nie była pustka. To była nieskończona energia i szczęście w swojej naturalnej formie. Ogromne, otwarte i wypełnione niczym konkretnym. Wydaje się nam, że to pustka, ponieważ nauczono nas wypełniać każdą przestrzeń, zaplanować każdą chwilę i zagłuszać każdą ciszę. Cisza? Idealny teren do zabawy. I do podsłuchiwania, co ludzie sami do siebie gadają. Skończony sen każe nam pędzić. Nieskończony sen zaprasza, by się zatrzymać, odetchnąć i zauważyć, że już dotarłaś. Czyli opcja przestań biegać i zjedz coś smacznego jest w pełni akceptowalna? Zdecydowanie. I w ten sposób odkrywamy ocean miłości wewnątrz siebie, a nie oczach innych. Najlepsza rada, jaką mogę dać, a mówię to jako ktoś, kto próbował już wszystkiego, od jogi z kozą po medytację z kotem, to żyć w chwili i działać z miłości, a nie jakbyś miał tajny plan na podbój świata. To brzmi prosto, dopóki nie spróbujesz, a wtedy zdajesz sobie sprawę, że większość życia spędziłeś wszędzie, tylko nie w teraźniejszości. Byłaś w przeszłości, marynując się w żalach, byłaś w przyszłości, katastrofizując, co to będzie. Byłaś w hipotecznych scenariuszach, które nigdy się nie wydarzą. Byłeś wszędzie, tylko nie tu, w tym momencie, który naprawdę się dzieje. Kiedy działasz z miłości, bez agendy, życie przestaje być jakąś szpiegowską misją i staje się po prostu życiem. Rzeczy dzieją się naturalnie, pojawiają się możliwości, drzwi się otwierają nie dlatego, że pukasz mocniej, czy dopracowałaś technikę pukania,
tylko dlatego, że w końcu stoisz przed tymi właściwymi drzwiami we właściwym czasie, nie próbując kontrolować architektury całego budynku. Czyli tak naprawdę wystarczy być obecnym i ufać, że wszystko samo się ułoży? Zgadza się. Czasem trzeba tylko pozwolić życiu płynąć. Bycie kim chcę być to nie jest egoistyczna wolność skończonego snu, gdzie jesteś wolna tylko wtedy, gdy zapewniasz sobie wystarczająco dużo zasobów aprobaty i kontroli. To prawdziwa wolność nieskończonego snu, gdzie jesteś wolna, ponieważ przestałaś szukać pozwolenia od zewnętrznych autorytetów, by istnieć jako ty sama. Więc tak oto dotarliśmy do końca tej małej podróży przez absurdalny krajobraz snów, celów i spektakularnej komedii ludzkich ambicji. Skończony sen dalej będzie kusił swoimi obietnicami. Jeszcze jednego osiągnięcia i prawie tam. Będzie przeprowadzał remament w twoim dzbanie i prezentował się dokładnie jako to, czego myślisz, że potrzebujesz. Nieskończony sen tymczasem będzie nadal w tobie cicho istnieć, nie wymagając kampanii marketingowej, argumentów ani dowodów. Po prostu jest. To, za czym gonisz, siedzi w tobie od zawsze. Tylko przewraca oczami i czekasz, aż wreszcie się ogarniesz. Wybór należy do ciebie. Możesz kontynuować wyścig szczurów w coraz droższych trampkach albo zejść z kołowrotka. Wybieraj mądrze. Albo nie. Wszechświat w swojej nieskończonej mądrości i humorze nauczy cię tak czy siak. Czasem, jak nie słuchamy, zostawia nam na pamiątkę kilka emocjonalnych siniaków. A jeśli wszystko inne zawiedzie, przynajmniej będziesz mieć świetną historię dla terapeuty. Jeśli się ze mną zgadzasz, zostaw po sobie ślad. Może nawet tym razem zasłużyliśmy na subskrypcję. Jeśli nie, to obiecuję, że kolejne tematy będą jeszcze ciekawsze i może dacie nam kolejną szansę. Jeśli macie inne opinie, świetnie, zaczynamy kulturalną rozmowę w komentarzach. Może nawet lepiej się poznamy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.